Dzień dobry, witam w odcinku numer 41 zatytułowanym Gra pozorów. Właściwie to kończę już ten proces samonaprawy, co równie dobrze można by było nazwać procesem samogwałtu, bo nawet takie maskowanie to tylko ból, maskowanie to tylko ból na samym końcu procesu powoduje ekstazę. I tak ta nasza bezpośrednia granica to jakiś taki, za naszą bezpośrednią granicą ruch jakiś wojska, jednak go nie ma chyba, bo teraz to nazwali puczem. A co tam? Wszystko jest w porządku. Że nawet nasze nieruchomości stoją na niestabilnym gruncie. A dlaczego tak twierdzę? Że ze względu na ustawę, za pośrednictwem której, jak się okaże, że prędzej czy później stoi na złożach, nieważne jakich, na złożach ludzkiej głupoty stoi, a że ludzka głupota niczego się nie boi, więc w miejscu nie stoi. Zwłaszcza w czasie pandemii maseczki nam kazali nakładać. Właściwie to, a po co nam Aby ukryć przed nami ich gęby przestępcze, paskudne. I na ten czas było to dla nas narzędzie złudne, bo gdzie widać ten nasz firmament, niby nieboskłon, jest naszym limitem. Tak jak w mieszkaniu, nad sufitem już mieszkanie sąsiada jest. Ale co tam? Wszystko jest w porządku. Tak jak budynki kościelne pełniły kiedyś inne funkcje, ludzie odnajdowali dla swojej duszy tam uleczenie w modlitwie. A teraz nawet dzwony powymieniali i żaden z nich już tej magicznej duszy nie posiada, która trafiała swym dźwiękiem do sąsiada, z którym to zwaśniliśmy się byli na potęgę. A teraz to komary przenoszą strach przez malarię do naszej, a na naszej globalnej wiosce nawet piasek z nad Sahary sam tak bez skrzydeł przylatuje. No ludzie ci, co zapodają nam nawet takie bionanotechnologia idzie nam naprzeciw, a co tam, wszystko jest w porządku. Teraz czas przed komarem się zabezpieczyć, może czas na telefon sobie taką apkę ściągnąć i ona z naszego telefonu za pośrednictwem odpowiedniej częstotliwości elektromagnetycznej będzie takie komary skutecznie rozpraszać. Ale swój telefon trzeba będzie trzymać przy tyłku cały czas. I oto kolejny raz mają nas zawsze i wszędzie. I wystarczy papka z sody oczyszczonej na ukąszenie takiego paskudztwa i wszystko jest w porządku. O, już nas karmią następną chorobą. Jeszcze nas na kocią grypę będą pewnie chcieli szczepić. Już nawet tego konfrontować nie mam siły. Jak Bóg mi miły lub niemiły. Inny temat. Kiszonki ponoć są niezdrowe. Jako zepsute i sfermentowane według Unii Europejskiej po prostu przeterminowane jedzenie. Okazuje się, że nawet nasze polskie mądrości ludowe są dla współczesnego świata nie przygotowane, a razem z kultywowaniem takiego jedzenia powodujemy, że my sami jesteśmy nie na topie, już jako starzy ludzie ciągle taplamy się w tym brudzie ludowych mądrości wszelakich, żeby dla naszej niepoznaki wpływać bezpośrednio na nasze mózgi. Olej z siemienia lnianego na inteligencję jest dobry, a my mamy problem z pamięcią ciągły. Dlaczego tak szybko zapominamy? Ponoć to postać skrobi ziemniaczanej i zboża oblepia jelita i powoduje ciężkość w żołądku. To znaczy żołądek puchnie i z gęby cuchnie. I taki wszechstronnie wykorzystany ziemniak nawet do produkcji spirytusu. Chleb robiono wcześniej z amarantusu i zamiast ziemniaka wpierdzielano rzepę i topinambur. No istne rarytasy, nawet jak na te czasy. I szczyt luksusu. Planeta Ziemia jest żywa i pomimo tego, co robi z nią ludzka cywilizacja, nam, ludziom, życzliwa. Czas zacząć hodować ziemniaki. A tak, dla niepoznaki lub jako globalnego głodu oznaki. Ale gdzie to tam? Wszystko jest w porządku. I nawet jakbyś chciała wyjechać gdzieś, to pytanie gdzie? Jak Polska cała zainfekowana jest głupotą, ale wszystko jest w porządku. To tak aby to odtoksycznić organizmy nasze, najlepiej więc zjadać kaszę, pęczak, gryczaną, jaglaną, ale kuskus to brzmi jak z innej planety. Niestety. I trzeba to popijać yerba matą, herbatą, to wszystkie metale ciężkie, robale i toksyny usuniemy z organizmów naszych razem z resztą naszej rodziny i pracy. I grają swój teatrzyk Zielona Gęś. I inscenizacje na ulicach za granicami naszymi, a tak, żeby ludzi wpędzić w totalną bezwolę w myśleniu. I jeszcze pozostało mi takie przysłowie godne rozprawienia się z nim, czyli jeśli coś przychodzi do Ciebie w taki sposób, że musisz nad tym ciężko pracować,
to wtedy to doceniasz. A tymczasem okazało się, że niestety trzeba według ścieżki współczesnych mistyków najpierw odrzucić wszystko, to czego się nauczyliśmy, trudno jak cholera, tym bardziej, że spędziliśmy na studiowaniu i nauce jako takiej 3/4 czasu swojego życia. I oni mi tak teraz rozprawiają o tym, że ja muszę to wszystko odrzucić, co wiem, a potem dopiero poddać się w wątpliwość i naprawiać siebie. No to już w porządku nie jest wobec mnie. A co dopiero ja teraz tam wiem, co ma być nie w porządku, czy udawać, że wszystko w porządku jest. Gdyż jak to duchowni wskazują, że tylko to, co tak sobie płynie według wszechświatowego flow jest słuszne i że wszędzie tam jest zbyt dużo wysiłku, to trzeba się temu przyjrzeć. I zgodnie z moimi rozważaniami, gdy dziecko jest w czymś dobre, to nie namawiamy go do tego, żeby poduczało się lub popracowało nad tym, czym jest mniej zainteresowane, żeby wyrównać poziom. Bo to jest pogwałcenie młodego człowieka skrajnym komunizmem. A przecież nie można w nieskończoność ciągnąć tej komuny, którą się nasiąknęło w dzieciństwie, bo komuna się skończyła. A może czas powiedzieć prawdę. A może ona się dopiero zaczyna. I wszystko jest w porządku? No szlak mnie trafia na taki skrajny socjalizm. W Hiszpanii powszechne już jest zjawisko, że kobieta płaci za siebie w restauracji, a facet ulega w oczach wszystkich kastracji. A dlaczego nie zaproponujesz zapłacić za wszystkich rachunek, żeby wszystko było w porządku? Sama najpierw zastanawiam się, czy lepiej otaczać się ludźmi, z którymi komunikacja jest bezwysiłkowa, gdyż to oznacza, że rozumiemy się lepiej, a jesteśmy wobec siebie bardziej uważni, czy tylko rodziny się nie wybiera, więc co mam robić z tymi, z którymi po prostu rozmawiać się nie da, a jeśli już musimy z nimi o czymś porozmawiać, to wkładamy w to cały nasz wysiłek i to po to tylko, aby wszystko było w porządku wobec naszego rodowego majątku lub jego braku, ale za to jesteśmy lepsi w intelektualnych poszukiwaniach coraz to bardziej wymyślnych wyzwisk i określeń na siebie nawzajem. Że od tego aż mózg staje, a nawet można by rzec smóżdżek. To wszystko zależy, w jakiej żyjemy kulturze. Bo gdy żyjemy w kulturze LGBT, niestety to już te doświadczenie normalnej kobiety, nie doświadczysz normalnej kobiety, bo ona w hiszpańskiej szkole rozochocona pytaniami psychologów, czy dobrze jest w jej chłopięcej skórze, skupiając się na swojej figurze, odrzeka oczywiście, że nie. I w dorosłości już swej wie, że zabiegowi podda się lub pójdzie pod nóż, zmienia płeć i już. No i wtedy, gdzie ci mężczyźni, wspaniali tacy, trzeba ich będzie z tych gabinetów przeganiać i wypełniać takową misję, że aby oni jako faceci wypełniali swe marzenia, wszystkie z kobietą będąc w związku, a nie jakimś tam fanaberię uskuteczniać. No dobra, już nie będę się więcej czepiać, wszak to jego fanaberie są, a nie moje. Każdy ma prawo spełniać swoje marzenia, gdyż bez nich świat się nie zmienia, by wszystko pozostało w dawnym porządku.